Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj, przepraszam, że z jedną rękawiczką, ale mam palec tutaj skaleczony, mam plaster, a będę kroić kurczaka i nie chciałabym po prostu zabrudzić, więc zrobię to po prostu w rękawiczce. Dzisiaj będziemy robić taki gulasz z nóżek z kurczaka. To mam mięso, takie mięso można kupić praktycznie w każdym sklepie. Jest to mięso z nóżek z kurczaka, już oddzielone od kości, także fajne. Jest tutaj troszeczkę tłuszczyku i ja uważam, że ten tłuszczyk troszkę powinien zostać, bo po prostu lepszy gulasz wychodzi. Do tego mam jedną paprykę czerwoną już obraną, jedną paprykę żółtą, jedną paprykę białą. Gdybym miała zieloną, to też bym dodała, bo to będzie taki gulasz paprykowy. Do tego jedna albo dwie cebule, mniej więcej, nieduża marchewka i na zielono, żeby u mnie troszkę było, dam troszkę groszku. Groszek może być mrożony, ja mam mrożony. Do tego będzie sos sojowy, grzybowy, żeby nasz gulasz, sosik był po prostu troszeczkę ciemniejszy, więc damy sos sojowy, grzybowy. Jak nie macie sosu sojowego, grzybowego, to zwykły sos sojowy, ciemny. I żeby nasz gulasz był troszkę... tutaj mam jeszcze 2 ząbki czosnku. O, właśnie, czosnek też musi być. Żeby nasz gulasz nie był taki rzadki, więc zagęścimy go troszkę mąką. Ci, co nie oglądają mojego kanału, jak robię taką mąkę przypalaną sama, bez masła, oczywiście, żeby było mniej tłuszczu, mniej kalorycznie, to wkleję w opisie filmu, wkleję link do tej mąki, jak zrobić. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że zapalam gaz pod patelnią. O, tak. Zaraz Was troszkę obrócę. O, dobrze, widać. Damy niedużo oleju, taką łyżkę stołową, 1,5 łyżki. O, wystarczy. Oleju może być też masło klarowane, jeżeli nie lubicie oleju, na maśle klarowanym też wyjdzie. I zaczynamy od... Ja to mięsko mam już umyte, będziemy zaczynać od smażenia mięska. Kroimy sobie w takie kawałki, jakie? Nie aż za małe, ponieważ mięso nam się po obróbce termicznej nam się skurczy, więc nie kroimy w takie bardzo malutkie kawałeczki, bo będziemy później w tym gulaszu naszego mięsa szukać. Ja tutaj mam około, nie wiem czy mówiłam, około pół kilograma. O, mięska. Jeżeli użyjecie mięso z piersi kurczaka, też można, tylko mi się zdaje, że jednak z nóżki z kurczaka ten gulasz wychodzi troszeczkę lepszy, ale jeżeli ktoś jest na diecie, to proszę zrobić sobie z piersi z kurczaka. Tak. Dużo osób mnie się pyta, dlaczego mięsa na przykład teraz nie solę, bo uważam, że jeżeli kawałeczki są tak cieniutkie, słuchajcie, to jeżeli ja posolę ten gulasz później, ta sól i tak tutaj wejdzie, naprawdę. Solenie mięsa, moim zdaniem, przed obróbką termiczną jest tylko wtedy takie jakby zalecane, kiedy robimy coś całego, dużego i chcemy, żeby ta sól weszła do środka. Tak, to wtedy tak, ale w tak małe kawałeczki w gulaszu ona i tak wejdzie, jak damy do sosu i będziemy trochę dusić. Także nie jest potrzebne, moim zdaniem, robienie tego teraz. Dajemy na taki średni ogień i będziemy wrzucać naszego kurczaczka i będziemy go obsmażać. O. Starajmy się obsmażyć go tak na rumiano. Kurczaczka będziemy obsmażać, za ten czas pokroimy cebulę i nasz czosnek.
Po paru minutach, jak nasze mięsko już jest przypieczone z jednej strony, odwracamy, słuchajcie, na drugą stronę. Dlaczego nie daliśmy wcześniej cebuli? Dlatego, że zanim by nam się mięso upiekło, to by nam się cebula spaliła. Bo cebula upiekłaby się szybciej niż nasze mięsko. I też pieczemy do przyrumienienia. Po kilku minutach po drugiej stronie kurczak zaczął się już nam przypiekać, więc teraz jest moment, żebyśmy wrzucili naszą cebulkę i zrumienili razem z naszym kurczakiem. Czosnek ja pokroiłam w kawałeczki. Kto lubi, może przecisnąć przez praskę, ale jeszcze nie wrzucamy, bo czosnek się pali szybciej niż cebulka. I podsmażamy do zarumienienia cebulki. W międzyczasie ja już sobie nastawiłam ziemniaczki na obiad. Po kilku minutach, jak nam się już cebulka podsmażyła, ja daję czosnek. Mówię, ja sobie pokroiłam, ale jeżeli ktoś nie lubi pokrojony, to w ogóle, znaczy jeżeli ktoś w ogóle nie lubi czosnku, to może pominąć, albo może go przycisnąć przez praskę. I teraz dajemy, ja mam taką naprawdę małą łyżeczkę, taką czubatą papryki słodkiej. O, albo pikantnej, jak ktoś lubi bardziej pikantne, to może być pikantna papryka. I do tego dajemy, ja dam pieprz ziołowy. On też ma troszkę po prostu inny smak niż taki zwykły pieprz, więc ja dam ziołowego pieprzu. Nie solę jeszcze. Dlaczego? Dlatego, że będę dodawać, tak jak mówiłam, sos sojowy grzybowy. Sos sojowy jest słony, żeby później się nie okazało, że macie zasłonę. Zawsze lepiej dosolić niż przesolić. Chwilkę podsmażamy. Dosłownie 2-3 minutki. Paprykę jak się podsmaży taką, jak to się nazywa, taką w proszku, to ona też całkiem inny, taki intensywniejszy smak ma. Pachnie pięknie. I w czajniku już mi się właśnie gotuje woda i zaraz zalejemy to gorącą, gotującą się wodą. Warzywa będziemy wrzucać na sam koniec gotowania, dlatego że nie chcę, bo gdybyśmy dali teraz, one by się nam rozgotowały. A ja nie chcę mieć warzyw takich fes rozgotowanych. Wolałabym widzieć tą marchewkę, jak to się nazywa, paprykę, groszek. Więc ja uważam, że ja troszkę pogotuję i dopiero wtedy dam nasze warzywa. I zalewam teraz wodą. Gorącą wodą zalewamy do przykrycia naszego mięska, nie więcej. Dajemy na malutki gaz. O. Na mały gaz. I wiadomo, to jest mięso z nogi kurczaka. One musi się troszkę podgotować. Gdyby to była pierś z kurczaka, to można by było praktycznie teraz dawać już warzywa. Dlatego, że pierś z kurczaka bardzo szybko. Noga jednak troszeczkę musi się pogotować, żeby to mięsko było mięciutkie. Więc gotujemy do takiej miękkości mięsa, tak jak mówiłam, pod przykryciem na małym ogniu, a za ten czas ja zetrę sobie, oj, żeście zaparowali, ale już chyba jest dobrze, tak. Zetrę sobie marchewkę na mandolinie, można na grubych oczkach i w kosteczkę, ale nie taką małą, tylko taką centymetr na 2 cm, o coś takiego, pokroję sobie nasze papryki. Także widzimy się, jak nasze mięsko będzie. Ja tak myślę, że za około 30 minut, na pewno nie więcej.
20 minut, bardzo szybko. Widocznie mój kurczaczek był dość młody. O, bo już sprawdziłam i widzę, że no mięsko no już praktycznie jest mięciutkie. O, widzicie, kawałki się pozmniejszały? Mówiłam, że się mięsko kurczy. I teraz dodam paprykę naszą, pokrojoną w taką kostkę i troszeczkę, pół marchewki staram, bo jeżeli dacie dużo marchewki, to okaże się, że będzie bardzo słodkie. No chyba, że ktoś lubi słodkie, prawda? No to wtedy dajcie więcej marchewki. Dałam warzywka, nasz groszek. O. I będziemy gotować jeszcze no, z 10, od zagotowania z 10 minut. Po prostu musicie sprawdzić, żeby wasza papryka była miękka. Ja na razie wody dolewać nie będę, dlatego że papryka też zmniejszy objętość. Jeżeli bym teraz dolała do wody, to jak papryka zmniejszy swoją objętość, to okaże się, że będziecie mieli samą wodę w gulaszu, a przecież nie o to chodzi. Także na malutki gaz i gotujemy pod przykryciem no z 10 minut na malutkim gazie. Nasze warzywa już się, słuchajcie, fajnie podgotowały. Są mięciutkie, takie al dente. Ja takie lubię do obiadu. I teraz tak, tutaj mam około 50-70 ml zimnej wody. Do tej zimnej wody dodam około, ale to są takie naprawdę bardzo malutkie, może wezmę inną łyżeczkę, bo taką zwykłą do herbaty, o. Dlatego pokazuję, o. Widzicie, ta jest bardzo malutka, ta jest troszkę taka zwykła do herbaty. Raz, dwa, 3 płaskie łyżeczki. Myślę, że tyle wystarczy. O, tak. Sobie zakręcę, rozmieszam i zagęścimy nasz sos. I teraz tutaj wszystko jest dobrze, tylko brakuje tutaj soli. Damy troszeczkę tego sosu sojowego, grzybowego. O. I teraz dopiero będziemy próbować. Jeżeli okaże się, że za mało jest słony, to dodamy troszkę soli. Ale pachnie, mówię wam. O. Tak. Zaraz spróbuję nasz sos. Brakuje troszkę soli, ale więcej sosu grzybowego już nie dawać nie będę. Dam soli. O. I zaklepiemy naszą mąką. I będziemy teraz zagęszczać nasz sos. Po wlaniu naszej mąki wystarczy około minutę, dwie, żeby zaczęło się gotować, żeby mąka się zaparzyła i gulasz nasz będzie już gotowy. Myślę, że to jest bardzo łatwy przepis i bardzo smaczny. Ci, co nie używają wieprzowiny, myślę, że przepis jest naprawdę fajny. Także jak się przepis wam podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. O, widzicie? Już zaczyna się gotować. Wystarczy 2-3 minutki. Nie więcej, aby tylko mąka się zaparzyła. I gulasz mamy gotowy. Tak jak mówiłam, o, ja sobie już ziemniaczki ugotowałam. I z pół kilograma mięsa z nogi z kurczaka plus do tego warzywa
Słuchajcie, to jest taki obiad dla 4-osobowej rodziny, naprawdę taki bardzo dobry obiad. Dla nas to będzie przynajmniej bo nas jest tylko 2, na 2 razy. Bo mięsa nie jest tak dużo, to jest dość dużo warzyw, a to najważniejsze. Także do zobaczenia, kochani, na następnych przepisach. Pa, pa!